Witam serdecznie w mojej cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto puszek z brzoskwiniami i kokosem. Ciasto jest bardzo smaczne, śmietankowe, waniliowe, wilgotne. Krem jest delikatnie cytrynowy z brzoskwiniami. Dla przełamania smaku dodałam jeszcze drzem z czarnej porzeczki. Ciasto wygląda fantastycznie i będzie idealne na święta. Bardzo polecam. Chciałam jeszcze na wstępie podziękować osobom, które zaczęły wspierać mój kanał. Bardzo dziękuję, ogromnie się cieszę. A teraz zapraszam na film. Składniki na biszkopt. 3 duże jajka L, osobno żółtka i białka, 120 g cukru, 2 łyżeczki cukru wanilinowego, 140 g mąki pszennej, użyłam tortowej, pół łyżeczki proszku do pieczenia i 4 żółtka. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Dodajemy cukier waniliowy i ubijamy jeszcze przez chwilę, aż masa stanie się gęsta i lśniąca. Następnie dodajemy żółtka. Dodajemy wszystkie żółtka, będzie razem 7 żółtek. I ubijamy na jasną kremową masę. Do piany z jajek przesiewamy mąkę z proszkiem do pieczenia. I mieszamy szpatułką na jednolite ciasto. Nie należy zbyt długo mieszać. Gotowe ciasto przekładamy do przygotowanej blaszki i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 25 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika biszkopt odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Składniki na ciasto kokosowe. 6 białek z dużych jajek L, 200 g wiórków kokosowych, 3 łyżki suchego, niemielonego maku, 200 g cukru. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Dodajemy cukier i ubijamy jeszcze przez chwilę, aż masa stanie się gęsta i lśniąca. Następnie dodajemy wiórki kokosowe, mak i krótko mieszamy szpatułką do połączenia składników. Gotowe ciasto kokosowe przekładamy do przygotowanej blaszki i wyrównujemy. Wielkość blaszki ma być taka sama jak blaszki, w której piekliśmy biszkopt. Możemy użyć tej samej blaszki, jak biszkopt ostygnie, po prostu go wyjąć i odstawić. I ciasto kokosowe wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 170 stopniach na funkcji góra-dół przez 35 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto kokosowe odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Składniki na krem. 500 ml schłodzonej śmietanki kremówki 30 lub 36, 1 galaretka o smaku cytrynowym plus 250 ml gorącej wody, 1 puszka brzoskwiń w syropie, około 820 g, 3 łyżki cukru pudru i 1 łyżeczka żelatyny. Brzoskwinie osączamy i zachowujemy syrop. Kroimy je na drobne kawałeczki i odstawiamy. Ostudzony biszkopt ostrożnie wyciągamy z blaszki, ściągamy papier do pieczenia i papier wkładamy z powrotem do blaszki. Z wierzchu biszkoptu odcinamy troszkę przypieczoną skórkę. I biszkopt z powrotem wkładamy do blaszki. Składniki do nasączenia. Około 80 ml syropu po brzoskwiniach, 2-3 łyżki soku z cytryny i dodatkowo 3-4 łyżki drzemu z czarnej porzeczki lub konfitury. Składniki do nasączenia mieszamy
I tak przygotowanym ponczem nasączamy biszkopt w blaszce. Następnie biszkopt smarujemy drzemem porzeczkowym. I zrobimy teraz krem. Do miseczki wsypujemy galaretkę cytrynową i zalewamy ją gorącą wodą. 250 ml gorącej wody. Mieszamy przez około 2-3 minuty i dodajemy żelatynę. Mieszamy, aż galaretka i żelatyna całkowicie się rozpuszczą. Odstawiamy do ostudzenia. Galaretka ma mieć temperaturę pokojową, ale ważne, żeby nie zaczęła jeszcze tężeć, więc pilnujemy galaretki. Galaretka szybko stygnie. Do śmietanki dodajemy cukier, puder i ubijamy, ale nie na bardzo sztywno. Następnie cały czas ubijając mikserem, powoli wlewamy galaretkę. Do pianki śmietanowej dodajemy pokrojone brzoskwinie i krótko mieszamy szpatułką. Na ciasto w blaszce wykładamy 2/3 kremu i wyrównujemy. Ciasto kokosowe ostrożnie wyciągamy z blaszki i ściągamy papier do pieczenia. Ciasto kładziemy na kremie, lekko dociskamy. Na wierzch wykładamy pozostały krem i wyrównujemy. Na koniec ciasto posypujemy wiórkami kokosowymi i makiem. Ciasto wstawiamy na całą noc do lodówki. Dobrze schłodzone ciasto wyciągamy z blaszki. Ściągamy papier do pieczenia. Pomagamy sobie nożem. I nasze pyszne, świąteczne ciasto puszek z brzoskwiniami jest już gotowe. Jest bardzo smaczne, wilgotne, fantastycznie wygląda. Bardzo polecam. Jest idealnym ciastem na święta. Dangerous times don't fly too high.